O, Mhm. chyba się nagrywa. Tak. Kochana, witaj w Feminine Multiverse. To jest... Yeah! Hello, hello! Kochane, to nowy podcast, nowy format, w ogóle zupełnie nowy format. Wow. I to Mhm. nie jest podcast o tym, jak pracować więcej. To nie jest podcast o kolejnych strategiach i o kolejnych checklistach. To przestrzeń dla kobiet, które osiągnęły sukces albo są na drodze do niego. I wiedzą, przede wszystkim wiedzą, że prawdziwe spełnienie zaczyna się wtedy, kiedy nie trzeba wybierać między ambicją a kobiecością, między sobą, a swoim spełnieniem. I będziemy tutaj Mhm. rozmawiać z kobietami, które odważyły się stworzyć własną definicję sukcesu, które odważyły się pójść własną ścieżką. I będziemy rozmawiać o biznesie, o relacjach, o pieniądzach, o duchowości, ale też o momentach zwątpienia i o odwadze przede wszystkim, żeby żyć po Mhm. swojemu, żeby pójść po swoje, żeby zaufać sobie tak całkowicie. I moją pierwszą gościnią tutaj jest wspaniała Aga Szmyt. Jestem przeszczęśliwa, że mogę Cię gościć tutaj na inauguracji tego nowego formatu. Bo ja zawsze chciałam, pragnęłam być gościem, a nigdy się jakoś jeszcze do tej pory nie odważyłam, aż przyszedł taki impuls, no i idę za impulsem. O tym może też będziemy chciały porozmawiać, jak ważne jest, żeby słuchać siebie. I tutaj właśnie startuje nowy format. Aga jest moim gościem, niesamowita osoba, która pomaga kobietom odzyskać zaufanie do siebie. Pomaga im połączyć się z własną kobiecością, z własnym pięknem, z tą elegancją zewnętrzną i wewnętrzną. Sama jest emanacją tej mądrości, piękna. Kochana Aguś, dobrze, ja już chciałabym w tym momencie oddać Ci tutaj głos i może chciałabyś przedstawić się. My się znamy jeszcze dwa słowa, już znamy się bardzo, bardzo długo z Agą. Też Mhm. miałyśmy okazję pracować razem, także no, jestem przeszczęśliwa, że jesteś tutaj ze mną dzisiaj na tej inauguracji tego nowego formatu rozmów z wyjątkowymi kobietami. Wow, ale piękny wstęp, naprawdę to wielki zaszczyt gościć u Ciebie. Kochana, wow, Muszę dziękuję. też powiedzieć Wam, że ostatnio mi się właśnie jakby czasami informacje są w przestrzeni, więc mi się Ewa Mm. śniła tak mocno jako mój biznes coach, że myślałam, że coś musi się wydarzyć. Nie sądziłam, że się z tego coś takiego A ja w tym samym czasie urodzi. myślałam o tobie tak intensywnie. Tak. Miałyśmy troszkę taką przerwę w nadawaniu. Mamy bardzo No. głęboki związek od wielu wielu lat, związek taki troszeczkę on-off, nie? Jak to Mhm. kobiety czasami mają. Tak, to miałyśmy trochę offu i się nagle zrobił po prostu on, nie? Tak. Totalne połączenie w przestrzeni, tak. Mm. Tak, tak. Jest taka właśnie miłość, która jakby przyciąga nas, e, kiedy się, kiedy się coś ważnego wydarza, kiedy Mm. się naprawdę taka eksplozja miłości, możliwości wydarza. Nie tracimy, że tak powiem, czasu ze sobą na plotki, tylko że spotykamy się, przestrzeń nas łączy, jak faktycznie się coś ważnego wydarza. Też tak magicznie, prawda? Jakby różne miałyśmy fazy, ale takie zawsze, takie to, ja mam wrażenie, z Tobą przebywać to jest takie e, bogate i pełne znaczenia, że taka się czuję taka wypełniona. Mm. I że Dziękuję. to nie jest z głowy, to nie jest kalkulacji albo z potrzeby, że o, brakuje mi czegoś, pogadam sobie, nawet Mm. jak jest przyjaźń, tylko to jest takie, pojawia się i fajne rzeczy się dzieją. Miałyśmy dużo przygód. Dużo przygód przez ostatnie, nie wiem, 10, 15, 12, 13, 8, 10, nie pamiętam ile lat, ale wiele Tak, lat. Tak, tak, kochana. I tą ścieżkę też częściowo przechodziłyśmy razem, prawda? I szkolenia, tak. i te różne metody, których się uczyłyśmy, także i wspólne projekty miałyśmy też, ale kochana, najpierw ja bym chciała tutaj się na tobie skupić, tak żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle, dlaczego Mm, pracujesz z kobietami, dlaczego pracujesz z kobietami, dlaczego ten temat kobiecości jest taki ważny dla ciebie, piękny, na temat też pewności siebie, prawda, powrotu do siebie mm, i mm, aktywacji tej wewnętrznej mocy, która
która potem i oczywiście owocuje i w biznesie, i w związkach, bo ty pracujesz również, tak? Również w tych tematach związkowych, nie tylko biznesowych, nie tylko kobiecości, pracujesz też z cieniem. Poopowiadaj trochę o sobie. W ogóle jak to się zaczęło, dlaczego to robisz i kim Znaczy, jesteś? to wszystko się zaczęło przez ciebie. To. Pamiętam, jak wiesz, O, bo generalnie jesteśmy no. buddystkami, tak? Więc ja mm, nie, nie myślałam, że to jakby wystarczy. I oczywiście To jakby jest rozwój solidna baza, duchowy, tak. Mm. tak, i myślę, że z jednej strony wystarczy, to jest jakby pewna duchowa ścieżka, ale tutaj dzięki Ewusi, Ewsia naprowadziła mnie też na rozwój osobisty, na różne fajne metody pracy z podświadomością. Zrobiliśmy razem tak, nauczyliśmy się hipnozy, nauczyliśmy się NLP, wyciągnęłaś mnie na Tony Robbinsa. I jakby, no i też to nawet nie o to chodzi, bo teraz to wszyscy się uczą różnych rzeczy, ale to chodzi o to, że jakby no, dojrzewa się do takiego momentu, gdzie chcesz być naprawdę szczęśliwa. Nie wiem, czy ty Mm. też miałaś, że jakby żyjesz i nagle sobie myślisz, patrzysz się wokół i myślisz sobie, kto tu jest szczęśliwy? Jaka kobieta jest naprawdę szczęśliwa? I czym jest tak Ja też naprawdę chcę być szczęście? naprawdę szczęśliwa. Ty miałaś też coś Ja takiego? Taki... pamiętam, pamiętam ten moment mocno u ciebie, nie? Happiness is a decision, no? Tak, Szczęście jest decyzją. I to też było tak. związane z jedną przestrzenią, w której byłyśmy wspólnie. Ja to miałam taki inny moment. U mnie to było tak bardziej chyba, znaczy u mnie, jeżeli chodzi o ciebie, ciebie jako No, aktywacja, tego nigdy nie zapomnę, to też powtarzam tutaj w moich, wiesz, no, masterclassach i szkoleniach. no. To był moment na COVID-zie, jak po prostu zadzwoniłaś do mnie i powiedziałaś mi, że wybierasz się w góry do środka medytacyjnego. A ja po prostu i zapytałaś się, czy chcę dołączyć, a ja pomyślałam, że po prostu ona jest szalona. Pamiętasz to? I to był u mnie taki, to był moment, kiedy naprawdę bardzo się dużo zmieniło w moim życiu, bo ty mi przełamałaś po prostu schemat, który polegał na tym, że po prostu biznes jest związany z byciem w jednym miejscu, że ja muszę być we Frankfurcie, taki wiesz, ten jakiś chyba ten wzorzec takiej cierpiętnicy polskiej, nie? Która po prostu, no nie wiem, coś musi, chociaż zawsze moje to takie jakby moja baza mojego światopoglądu było, ja nic nie muszę, ale no jednak jesteśmy wszyscy zaprogramowani, także u mnie był ten program związany z tym, że ja muszę być we Frankfurcie. Jak zadzwoniłaś do mnie, to było w ogóle takie jedno możliwe okno, które miało po prostu tylko jeden dzień czasu, żeby wskoczyć Tak, na po ileś podwórko. tam godzin, prawda? Ileś godzin, bo potem się w ogóle zamykało, bo było to Tak. ograniczone czasowo na 3 tygodnie. Mogliśmy tylko jechać na 3 tygodnie i to było to minimum i maksimum. Także był czas Mhm. decyzji jeden dzień i ja po prostu mówię, no nie, no zwariowała. Poszłam biegać i po prostu tak zaczęło mi się to wszystko mielić. Mówię, nie, no taka się pojawiła przestrzeń po prostu. No. Dostałam taki bodziec, że wtedy zdecydowałam, nie no, jadę po prostu, jadę. I od tego momentu zmieniło się bardzo moje życie, bo zaczęłam podróżować i łączyć biznes z takim totalnym już flow. Czyli okazało się, Mm. że wszystko jest możliwe, że biznes jeszcze lepiej może chodzić, jeżeli Mm. po prostu pozwalasz sobie na więcej. Mm. Mhm. Także to był twój tajemny przekaz, moja kochana, o którym jak mówię, ja wspominam o tym w moich masterclassach, webinarach częściej. Teraz słuchajcie, dziewczyny, jeżeli oglądacie, to widzicie, tutaj po prostu jest oto ta osoba, która, No która po prostu do tego doprowadziła i bardzo odmieniła moje życie w tym kontekście. Także dziękuję Ci, Ago. nie, no jasne, widzisz, to jest właśnie to, o co właściwie chodzi, że wszystko jest snem, tak? I jak mówimy tutaj, jakby moja firma kobieca nazywa się Quantum Mandala, pewnie też słyszałyście już o Quantum, ale tak naprawdę o co Mm. chodzi? O to chodzi, że nie ma ta rzeczywistość nie istnieje, ona się pojawia, ale to jest jakby energia, to jest pole możliwości, to jest jak w śnie, że możesz więcej zmienić niż ci się wydaje. I jakby poprzez to coraz głębsze zrozumienie, które właściwie pojawia się poprzez medytację, tak? My jako buddystki jakby medytując codziennie też nad tym już długo pracujemy, otwierając serce i wchodzenie w tą pustkę,
To i oczywiście jak nasz umysł się uspokaja, no to pojawiają się te impulsy intuicyjne, czy nie takie impulsy, o, boję się tutaj, wycofam, tylko impulsy, że dostrzegasz jakąś możliwość, że ci się wewnątrz lub na zewnątrz pojawia jakaś szansa. I z tym wyjazdem to też tak było, że mi się nagle po prostu, ja nie pamiętam, po prostu znikąd, a to był po prostu Tak. korona hardcore. Wszyscy Hardcore. byli, Wszystko zamknięte, wszystko! Zero wszystko wyjazdów, zamknięte. zero! Zero w ogóle kontaktu ze Te, światem, taki jaki znałyśmy wcześniej, prawda? tak. To Europe Center to jest taki, musicie sobie wyobrazić, niemieckie Alpy, po prostu taka, to jest taka willa, takie imperium właściwie za 30 milionów euro, wybudowane, że tak powiem, własnymi rękoma przez buddystów. Piękne, Mm. jezioro, góry, willa, też no, takie nowoczesne i Połączenie nowoczesności, tradycyjne, tak, z tradycją. super premium, prawda? Tak, I tak. oni totalnie zamknęli to, tam nikt nie mógł wchodzić, nawet ludzie tam, którzy, nikt nie mógł, bo to jeszcze na górze, nikt nie mógł wjeżdżać, nikt nie mógł przychodzić, a ja po prostu No. impuls, piszę i mówię, potrzebujemy, jesteśmy w dwójkę, potrzebujemy przyjechać, chcemy wam pomóc. Oni, Mm. a oni akurat no, to w ogóle na pewno tego się też nie spodziewali. Zrobili szybko zebranie, a ponieważ oczywiście, że potrzebowali wsparcia, bo mało osób, żeby to wszystko. Mówią, dobra, ale macie tam ileś godzin, żeby się zdecydować, bo 3 tygodnie jest taka reguła. I ja mówię, Ewa, Wiecie, że nie, no po jedziemy i prostu bum. zwariowała, zwariowała, zwariowała. Miałyśmy niesamowity czas z 3 tygodni, zrobiły się wtedy 2 miesiące, czy jeszcze więcej, nie? Bo to się wszystko oczywiście Tak, przedłużyło, tak jak przestrzeń jest dynamiczna, także no, wszystko tak. to zmienia. Także tam Wow. w sumie lato, z pięknym, w ogóle mieliśmy piękny taki pokój, pamiętasz? Ten Tak, widokiem na jezioro. tak. Nie, No. super fan w gotowaniu dla, nie wiem ile tam nas było, pogotowałyśmy sobie trochę dla przyjaciół, medytowałyśmy, w międzyczasie Tak. gotowałyśmy, no to było I niesamowite. pamiętam, że też lubiłaś ten quantum flow, te ćwiczenia oddechowe, też otwieranie serca. Czasami robiliśmy razem. Tak, 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 to był teraz No, właśnie ten czas, kiedy no, kończyłam tą moją certyfikację właśnie z Quantum Flow, tak. wow. Cudownie, cudownie. Tak, i to jest taki przykład. I ja teraz wczoraj też słucham taki podcast, który jakby tłumaczył to, Mm, bo ja to tak robiłam, no bo nie wiem, nieważne co kto myśli, ale ja akurat się zdecydowałam, żeby nie mieć szczepionki, tak? Ale nie zdecydowałam się, żeby przestać podróżować. Nawet jak jeszcze było akurat w tym okresie tak, że to było pomiędzy sprawdzaniem, niesprawdzaniem, już zaczynali sprawdzać. I po prostu mhm, wszystko wydarzało się tak. Ja po prostu decydowałam, i to też jest jeden z takich reguł kwantowych, quantum tunneling, że przechodzisz przez szkody, jakbyś przechodziła przez ściany. To nie jest mhm. wszystko rzeczywiste. Ja dokładnie pamiętam, jak na tych lotniskach ja z jakąś taką karteczką Joan Johnson, która napisana była w ogóle przez koleżankę, ale oni już chcieli jakieś tam kody. Ja pewna siebie, myślę sobie, i tak wszystko jest tylko snem. Gdzieś tu jakieś papiery, ktoś coś się potknął, coś tam wypadło, nie zauważyli, że przeszłam przez bramkę, bum, przeszłam, potem coś tam, więc jakby to było niezła Przechodziłaś frajda. przez ściany po prostu, no tak. To był taki sprawdzian, tak? Czy No. potrafisz przechodzić przez te ograniczenia rzeczywistości? Mhm. Czy nie, tak? I w odpowiednim momencie, już nie będę dalej tych tajemnic tutaj zdradzać, ale jakby być może niektórym to się nie podoba, ale jakby to było takie życie z intuicji, tak? Życie z duszy, gdzie nie pozwalasz sobie Mhm. zabierać wolności, i jeśli wchodzisz w tą miłość, jeśli wchodzisz w to otwarcie, w to jednoczenie się z przestrzenią, nagle rzeczy, które ci się wydawały, że niemożliwe, tylko że to nie mogą być takie rzeczy z głowy, że bo dzisiaj to, żeby się lepiej poczuć, to moje ego by chciało to. Tylko to były takie rzeczy. Ja muszę na chwileczkę odebrać, ale zaraz ten. Czekaj. Hello, baby?
Dobrze, my nie będziemy chyba cięły tego materiału, także ja w międzyczasie tutaj powiem coś od siebie. Em, o, chyba Już już nic nie jestem, powiem, bo już Agusia jestem. wraca. Super, super, cudownie, cudownie, kochana. No, myślę, że jesteś tutaj mega przykładem właśnie na, wiesz, na przekrzywianie rzeczywistości, w ogóle rozwalanie linii czasowych i podążanie po prostu za sobą. I może, nie wiem, może, wiesz, na pewno to jest mega, mega inspiracja dla kobiet, no bo w tym dzisiejszym świecie jesteśmy po prostu tak często w głowie, przez to, że żyjemy w tych strukturach patriarchalnych. Kobiety próbują się jakby być takie jak mężczyźni, chociaż wcale nie jesteśmy tak, jesteśmy zupełnie inni. To znaczy, że oni są gorsi albo lepsi, po prostu my jesteśmy inni. Także i intuicja, połączenie ze sobą, naszą wewnętrzną mądrością, to są nasze dary, to jest nasza moc. Także Tak. dlatego pewnie ten temat kobiecości tak, no, on z tobą po prostu rezonuje bardzo mocno i jesteś w stanie też tego dobrze tym kobietom przekazać i nawet wchodząc w twoje pole, dużo się, nie chcę powiedzieć może uzdrawia, bo to takie tam wyświechtane, ale dużo się po prostu Mhm. zmienia, bo czasami często jest tak, że jak po prostu łączymy się z jakimiś mentorkami czy z coachami, wchodzimy w różne przestrzenie, to to po prostu sama energia tej osoby, ona już prowadzi do tego, że bardzo dużo się zmienia. Na Mhm. pewno ty masz też takie doświadczenie. Ja mam takie doświadczenie bardzo często. Moje klientki mają takie doświadczenie, twoje klientki mają takie doświadczenie. I może teraz właśnie chciałabym w tym momencie przejść do tego, jakie ty przestrzenie otwierasz, kochana Aguś, bo wiem, że A, coś tam się w ogóle, coś tam w trawie piszczy, pojawiła się jakaś tam nowa przestrzeń, ale jak ty pracujesz z No ludźmi? więc tak, ja teraz miałam 13 kurs z kobietami. Mhm, Jakby zaczęło się od kursów z hipnozą, poprzez kursy z pracą z cieniem, mhm, kursy z identyfikacją się z naszą naturą bogini. To też mhm, dużo to, co robiłam, było związane jakby z buddyzmem, ale to nie do końca był buddyzm, tylko po prostu było to przekształcanie emocji, wchodzenie w otwarcie na miłość, wchodzenie w otwarcie na biznes z duszy, czyli bardziej tak manifestacja biznesu niż podążanie za jakąś strategią, tak? mhm. Ponieważ jakby oczywiście, że jest ważne, żeby mieć jakąś strukturę czy strategię, ale ja zauważyłam, że jak ja staram się robić to, co inni mi mówią, albo podążać jakimiś ścieżkami, które ktoś zrobił, to po prostu tracę na to ochotę. I się tak, i po prostu mi się odechciewa, Mm. albo się stresuję, więc zauważyłam, że taki po prostu szalony sposób życia właśnie z duszy, gdzie pojawiają ci się te świetliste impulsy i właśnie mi się przypomniało jeszcze teraz, jak mieliśmy ten impuls, żebyśmy pojechały do Teksasu, pamiętasz? Chcieliśmy pojechać do Pamiętam. Teksasu i ja mówię, Boże, ja to kosztuje. I ja mówię, słuchaj, Ewa, napiszę, czy oni by nam nie dali 50% zniżki. Just ask. Just ask. Ja napisałam, słuchajcie, nie mam pieniędzy, czy No. dacie mi zniżki? On, ile chcecie procent zniżki? My 50. Oni, Już okej. nie pamiętałam tego, naprawdę. OMG. Wow. Tak, no Wow. więc to właśnie Było tak też na tworzymy ten COVID-zie wtedy jeszcze? To Co? było też na COVID-zie jeszcze, tak? Nie, nie, to nie było na Było COVID, to było później. Mhm. wcześniej. Wcześniej jeszcze, wow. Wcześniej było, to po prostu też wsiadłyśmy w samolot, po prostu Wild West, Wild West, Mm. Wild East i dokładnie tak, jakby myślę, że to oczywiście jakby w korporacji, no to jest to trochę, że tak powiem, i tak to trzeba robić, bo my rozszerzamy się, ludzie żyją po Tak. prostu w tych pudełkach, więc jakby my musimy być trochę bardziej dzikie, bardziej szalone, bardziej takie wolne, ale w miłości, w zjednoczeniu z tą Mm. przestrzenią, Tak, w bo połączeniu po prostu. inaczej, tak, Mm. prawda? Bo inaczej życie jest Mm. nudne, jest rutyna, mało seksu, mało seksualności, mało miłości. Jeżeli to wszystko jest takie poukładane i od do, no faceci to Mm. jakoś lepiej się z tym obchodzą. Ja to po prostu automatycznie wszystko w powietrze wrzucam.
No tak Więc naprawdę Patryci są strukturą, tak? My jesteśmy tak, przestrzenią, my jesteśmy flow, tak, my jesteśmy no tak, po tutaj, żeby płynąć i żeby się cieszyć, żeby mieć przyjemność. Przyjemność jest prawdziwą naturą tak, kobiecości, tak? tak. Tak, i takie właśnie takie bycie połączonym ze sobą i jakby pozwalanie sobie na rzeczy, których normalnie byś sobie nie pozwoliła, tak? Jakby to, Mm. jak na jednym z kursie, nie wiem, znaczy wiem jakby skąd to przyszło, nawet taka książka Pussy, że kobiety mają zdolność do godzinnego orgazmu, tak? I najpierw sobie myślę, really? I jakby zaczęliśmy to w kursie manifestować, jednym z moim kursu Quantum Mandala. Już nie będę wchodziła w szczegóły, ale jakby Mhm. stało się to częścią mojej rzeczywistości. Ja najpierw myślałam, że to jest tylko fun, just for fun, and it Mm. is not fun, it's real, bo ty decydujesz, co się wydarza w tej rzeczywistości. To nie jest tak, że rzeczywistość już jest zaplanowana. Może myślisz, że Bóg ma, czy ktoś tam ma jakiś plan dla ciebie, a my myślimy, że wszystko jest po prostu wszystko jest jak sen, czyli wszystko jest pełne możliwości, więc tak naprawdę to ty kreujesz swój świat codziennie i też my, jak jesteśmy razem, tak, się inspirujemy nawzajem ze Wusią, czy moje klientki, to jest tak, że one też zaczynają swobodnie jakby sobie pozwalać na coś, takiego, co im właśnie wow, a zakocham się, wow, otwieram się, a puszczę. Tutaj klientka puściła jakieś tam traumy z ojcem, zakochała się parę dni później, tylko po jednej pracy z cieniem, tak? Tutaj klientka na kolu Mhm. z czerwoną bogini zaczęła jakby wchodzić w tą energię takiej passion, czyli namiętności i w ogóle spotkała, bo też znała już tego kolesia, ale nic jakby nie było. Otworzyli się na siebie big love, tak? Jakaś tam inna klientka miała jakiś stres ze swoim ex, otworzyła się, 200 000 euro jej przyszło, bo on jednak zdecydował się, że sprzeda dom, że to, i że to, że to. I to jest takie Aduś, magiczne, tak? I że tak wow. czasami myślimy, że to inni, a Mm. my to mamy trudno. Ja też wiem, jak to jest nie mieć domu, nie mieć nic, nie mieć partnera, nie mieć nic. Być No in, tak, ty moja not twoja enough. ścieżka była też taka pełna zakrętów, prawda? Zanim znalazłaś partnera, z którym jesteś teraz w szczęśliwym związku, zanim się zaczęło wszystko układać też biznesowo, to no, dużo się wydarzyło, dużo odwagi przede wszystkim wymagało od ciebie pójście też za sobą. Ja twoją historię znam. Tutaj dziewczyny, które teraz oglądają, nie znają, Tak, także może chciałabyś troszeczkę opowiedzieć, może spotkamy się jeszcze kolejnym razem, bo jest bardzo, ja mam takie wrażenie, że moglibyśmy tutaj siedzieć godzinami, opowiadać inspirujące, fajne rzeczy, które też na pewno aktywują ciebie, jeżeli oglądasz, a może cię triggerują, może w ogóle już co one nie opowiadają. chcę To myśleć. też jest Tak, aktywacja, bardzo dobrze, tak. tak, To jest tak, kolejny dokładnie. poziom otwarcia się na to, czym tak naprawdę jesteś. No ale Aguś, może opowiesz troszeczkę, bo to Znaczy, my to krótko byśmy gadały wspomniałam. bez końca, nie? Tak, Ale jakby to. tak, jakbym miała coś Mhm. powiedzieć właśnie na koniec, żeby pozostało to jeszcze tajemnicą i magiczne, tak jak Okej. teraz powstaje ten Mhm. program, mój następny, Afrodyta, czyli jest to program o Mhm. otwarciu serca, o miłości. To jest tak, że czasami ta droga do miłości wcale nie jest taka łatwa. Mhm. I ja czasami tak się rozglądałam i sobie myślałam, o, gdzie tu jest szczęśliwy związek? Wszyscy mają szczęśliwe związki, albo nikt nie ma szczęśliwych związków. Ja chcę mieć szczęśliwy związek, chcę znaleźć mężczyznę, z którym będę szczęśliwa. Jakby czułam ten potencjał, ale nie wiedziałam, jak to zrobić, ale się nie poddałam i jakby, ponieważ mamy te 4 kroki manifestacji, ja je nazywam takie właśnie open your heart albo impulse go, Mhm. manifestacja przez intuicję, radość, Odwagę. odwagę i miłość. I Aha. po prostu w kolejności, jak słuchasz swojego Mhm. wewnętrznego głosu, jakby
czujesz tą wizję i jakby nie puszczasz jej, jakby jest taka zręczna metoda, której tutaj może nie zdradzimy, ale ona prowadzi wiele kobiet do spełnienia, do milionów, do różnych, do spełnienia ich marzeń. Jakby używając tej metody, Mhm. faktycznie stało się to możliwe, że ja uwierzyłam, jakby poczułam tą energię tego związku, no bo to trzeba czuć energię zanim się wydarzy. Chyba że step by step też jest możliwe, ale tutaj jest to takie, żeby rzeczy były wyjątkowe, to Ach. czujesz to, co jest niemożliwe, nienormalne, w sensie nawet nie znasz może takiego przykładu, ale już czujesz to i wtedy to do ciebie prędzej czy później przyjdzie, tak? Jeżeli wskakujesz w swój strach, jeżeli wskakujesz jakby Mhm. tą niewiadomą, tak? Jeżeli wskakujesz w to nieznane, jeżeli jest nieznane i po prostu ci się boisz ale czujesz, Mhm. że, że coś za tym jest, skakujesz to i znowu, i znowu, i znowu i wtedy te nasze marzenia się spełniają, tak jak czy biznesowe marzenia, czy w ogóle takie marzenia bycia szczęśliwą, czy właśnie marzenia stworzenia związku. Tyle, że no to czasami ludziom się wydaje na zewnątrz, że to jest takie hop siup, Aha. a to po prostu jest jakby też, dlatego pracuję też z cieniem, bo to też jest praca, jakby rozumiesz radykalnie, że wszystko jest zwierciadłem twojego umysłu, że nie jest nic od ciebie oddzielone i że nie możesz nikogo o nic obwiniać, Mhm. próbujesz manipulować tą rzeczywistością, ale tak naprawdę wystarczy że ciągle znowu otworzyć się, ciągle znowu się zintegrować i wtedy jakby rzeczy zaczynają się inaczej układać, zaczynają się na nowo układać Mhm. i jakby zaczyna się wydarzać to, co powinno się wydarzyć, niekoniecznie to, co chcesz. Ale to, co pomoże ci dojść do tego, tak naprawdę, co jest twoją prawdą, prawda? Co jest twoją prawdą, dokładnie. Tak, No. tak. Mhm. Dlatego na koniec bym zachęciła kobiety, żeby się przede wszystkim jakby otwierały serce, łączyły serce z waginą, żeby może chcecie poznać różne mastery tools fajne, które Wam pomogą Mhm. no, się coraz bardziej otworzyć, właśnie tak jak Ewusia powiedziała, na swoją prawdę. Nie, jakby słuchać siebie, tak? No bo co z tego, że ktoś ci coś powie? To ma być twoje i ty masz tego też nie puszczać łatwo. Jak coś jest twoje, to jest to jakby You trening, żeby stay, nie you dać się, stay. tak, żeby się nie dać Żeby zostać. Mhm. rozproszyć i zniechęcić. I Absolutnie, nawet jak to jest absolutnie. milimetr prawdy, czułaś Mhm. jakieś otwarcie, jakieś światło, a wszystko ci się wydaje, że nie działa, nie działa, nie działa, i jest wąsko, i jest strasznie, i jest ciemno, ale to ty trzymasz tego milimetru. I Tak. trz, Ze świadomością, że to straszne i to ciemno to jest tylko program, który ma za zadanie trzymać cię w miejscu tam, gdzie jesteś, tak? I to ty tak, decydujesz, czy bierzesz tą strategię tak, step by step, linearną, która może trwać wieczność i za tak, każdym razem, jak zrobisz krok do przodu, robisz często dwa w tył, czy po prostu decydujesz się na związek ze sobą, na siebie, na zaufanie tak, całkowicie sobie i podążasz za impulsami i idziesz po prostu za sobą i absolutnie skracasz wszystko. I ta droga do tak. szczęścia, Aguś. Afrodyta, opowiedz chociaż krótko Afrodyta, program z duszy. o Twoim programie, o tym, jak można się z Tobą połączyć, jak można z Tobą pracować i czym jest Afrodyta. To znaczy, wiesz co, no po prostu napisz do mnie, wejdź może, ja tak, że tak powiem, na tych, raczej to wszystko dzieje się u mnie organicznie, więc to jeśli chodzi o mój marketing taki oficjalny, to powiedzmy to właśnie nie działa jakoś super, ale właśnie działa to bardziej na poziomie takiego magnetyzmu, bo ja w tej mojej przestrzeni nie chcę mieć takich normalnych kobiet, w sensie, o, no jakby nie chcę nikogo oceniać, po prostu to musi pasować, to muszą być Mhm. kobiety, które jakby chcą tą rzeczywistość przenikać i też przynosić pożytek innym i mieć duchowy związek.
ze swoim partnerem, nie tylko normalny związek, domek, podatki, dziecko, tylko po prostu chcą rozpoznać swoją prawdziwą naturę, bo inaczej się nie zrozumiemy, szczerze mówiąc. Mhm. Więc jak szukasz czegoś więcej niż tylko takie normalne, relatywne szczęście, ale też chcesz mieć fajne życie, fajne podróże. Podróżujemy bardzo dużo. Wcześniej z Ewą, teraz z moim partnerem. Chcesz być odważna, chcesz mieć możliwości, chcesz po prostu jakby pozwolić sobie na więcej niż ci wokół siebie, tak? Aha. Czy materialnie, czy w ogóle emocjonalnie. Nie? To jest to program dla ciebie, ponieważ Daj my chwilę, sobie daj chwilę. pozwalamy. Tak, także O, cudownie. Aguś, słuchaj, ja tutaj dobra, wrzucę tak, to wideo na YouTubie, będą linki do twojego programu, do Instagrama wrócimy, jeszcze musimy to omówić, gdzie, jak cię tak, połączyć, ale tak, dziewczyny, tak. na dole pod tym filmem będą wszystkie informacje o Super. Adze, jak się z nią skontaktować i też jeżeli czujecie, że czegoś chciałybyście się jeszcze dowiedzieć, coś zostało niedopowiedziane, jest naprawdę, mamy tak dużo do powiedzenia, że ja miałabym ochotę się z Tobą spotykać, Tak. Aga, jeżeli będziesz miała czas. I polecam Ewę z całego serca. Naprawdę sprawdziłam wielu biznes coachów. Słuchajcie, jak chcecie właśnie kobiecego coacha, który nie mówi wam, co macie robić, ale prowadzi was do tego i działa na różnych poziomach, właśnie z intuicji, z duszy, gdzie dostajesz jakby prezenty z przestrzeni niekonwencjonalne, to Ewa jest, myślę, Mm, że na polskim rynku dla kobiet the best. Dziękuję Ci, kochana, dziękuję Ci za te słowa, dziękuję Ci, że byłaś tutaj ze mną i Dziękuję, kochana. Afrodyta jest z nami. Dziewczyny, piszcie do Agi, łączcie się z nią, jest niesamowitą osobą i pozwólcie sobie po prostu na to, żeby żyć extraordinary life and love i związek też na każdym poziomie. Aga jest specjalistką do kwantowych przejść, tak jak sama to robiła w tych historii, która tutaj, tych historii jest cała masa, ale jedną historię mamy z przechodzeniami przez Dokładnie. zamknięte drzwi, tak, z karteczkami. Tak, Tak, możemy nawet, słuchaj, właśnie taki mam pomysł, żeby może nawet termin zrobić jakiś darmowy czy coś, żeby też może kobiety chciały coś spróbować. Także jakby coś piszcie, my tam zrobimy jakiegoś linka, żeby jeszcze jakby się chciały smaku, jakiegoś procesu i jeszcze się lepiej poznać, to zrobimy też coś darmowego, żeby mogły wejść już bardziej w energię Afrodyty. super, super. Dziękuję Ci, dziękuję z całego Dziękuję. serca, moja kochana. Dziękuję, Mam kochana. wszystkim tutaj wspaniałym kobietom też za to, że jesteście z nami w tej przestrzeni tutaj, że byłyście, że dotrwałyście do końca i mam nadzieję, że wyniosłyście, że poczułyście bardzo dużo kodów, które popłynęły do Was z najlepszą intencją i niech one w Was pracują, niech one sprawią, że Wasze życie jeszcze będzie piękniejsze, szczęśliwsze, przepełnione miłością i jak chcecie popracować nad tym głębiej, to zapraszamy serdecznie tutaj do kontaktu. Do zobaczenia. Dziękuję, kochana moja. Tak, dobrze.